Cześć, jestem Julia i pokażę Ci 10 trików, z których korzystam dziergając na szydełku. Na pewno kojarzysz tę metodę robienia magicznego kółeczka, że owija się nitkę jakoś dookoła dłoni i później się wbija szydełko. Ja nigdy tego nie ogarnęłam. Najprostszego magicznego kółeczka nauczyła mnie dawno temu koleżanka. Wydam sobie nitkę tak, jak normalnie ją trzymam do dziergania. Z prawej strony mam krótki ogonek i to, co robię, to pętelkę. Krótki ogonek kładę na długi w ten sposób. Szydełko wkładam od spodu w tę pętelkę, przewlekam nitkę i już, to jest już magiczne kółeczko. Kiedy wykonam już całe okrążenie, po prostu chwytam za ten krótki ogonek i zaciskam i uzyskuję piękne, magiczne kółeczko, które robi malutką dziurkę. Bardzo mi się nie podoba, kiedy szef Granny Square idzie środkiem jednej z krawędzi. Jest to nieestetyczne, w dodatku mało praktyczne. Dlatego ja mój szef w babcinym kwadracie lubię prowadzić po ukosie. Mam na to cały osobny filmik, w którym uczę, jak to zrobić. Teraz szybko wyjaśnię tylko zasadę. Po wykonaniu 4 ścianek pierwszego okrążenia robię tylko 2 oczka łańcuszka. Normalnie na narożniku robię 3. I tutaj w trzecie oczko łańcuszka, od którego zaczynałam, wykonuję półsłupek. Teraz obracam robótkę w drugą stronę. Robię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, następnie 2 słupki i dalej pracuję w okrążeniu, robiąc mój klasyczny babciny kwadrat. I drugie okrążenie łączę w ten sam sposób co pierwsze, czyli wykonuję 2 oczka łańcuszka, następnie półsłupek w trzecie oczko łańcuszka z początku rzędu. Odwracam robótkę i zaczynam od 3 oczek łańcuszka. I dalej dziergam babciny kwadrat. Prowadzenie szwu po ukosie czyni go praktycznie niemożliwym do zauważenia. Być może już to zauważyliście, ja zmieniam kierunek dziergania robótki na szydełku, niezależnie czy robię w okrążeniach, czy robię na płasko, czy robię babciny kwadraty. Zawsze parzyste rzędy jadę w jedną stronę, a nie parzyste w drugą stronę. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że na szydełku niezależnie czy robimy półsłupek nawijany, czy słupek, oczko, które nam powstaje, nie wychodzi idealnie pionowo. Oczka, które robimy na szydełku, bardziej przypominają literkę P. Zmieniając kierunek dziergania, wbijam się w to oczko i robię P jakby w drugą stronę. Następnie znów zmieniam kierunek dziergania i robię P w tę stronę. To oznacza, że moja robótka będzie szła prosto. Gdybym nie zmieniała kierunku okrążenia, wbijając się w moje P, robiłabym kolejne oczko i kolejne oczko i kolejne oczko i robótka kosiłaby się w prawą stronę. Jeżeli Twoje robótki robione na szydełku przechylają się w prawą stronę, to prawdopodobnie dlatego, że nie odwracasz kierunku. Na necie jest kilka filmików, w których dziewczyny pokazują, jak dziergają w okrążeniach bez zmiany kierunku przy jednoczesnym unikaniu koszenia się robótki, ale moim zdaniem po prostu zmiana kierunku dziergania jest najprostszą metodą. Jeżeli chcesz dodać nowy kolor do robótki robionej na szydełku, niezależnie czy jest to babciny kwadrat, czy jest to robótka robiona w okrążeniach, czy jest to robótka robiona na płasko, weź szydełko, weź swoją nitkę, zrób pętelkę początkową taką jak zawsze robisz na rozpoczęcie i po prostu zacznij dziergać. Wybieram sobie narożnik w tym wypadku, ponieważ jest to kwadrat. Powinnam zacząć od 3 słupków w tym narożniku, dlatego podbieram nitkę, trzymając palcem wskazującym tutaj moją pętelkę i po prostu zaczynam robić słupek tak, jakbym go robiła normalnie. I kolor dodany. Przez wiele lat, kiedy musiałam zostawić moją robótkę gdzieś, robiłam po prostu w ten sposób. Przeciągałam to oczko tak, żeby było bardzo długie i zostawiałam je bez opieki, licząc, że nic się nie rozplącze. I dopiero niedawno wpadłam na pomysł, że wystarczy zapinany marker, który wpinam w to oczko i niezależnie jak bardzo pociągnę nitkę, to oczko jest zawsze zabezpieczone i robótka się nie spruje. Znam wiele osób, które uwielbiają robić kwadraty, natomiast zaczyna się płacz, kiedy mają je ze sobą połączyć. I nie trzeba zszywać babcinych kwadratów, można je łączyć od razu przy dzierganiu. Na moim kanale mam kilka filmików, jak zszywać ze sobą babcine kwadraty. Teraz pokażę Wam jeden ze sposobów. Po prostu przykładam drugi kwadrat tą krawędzią, którą chcę zszyć. Jak widzicie, tutaj mam zrobione 3 rzędy zielonego i to jest 4. okrążenie w innym kolorze. Nie mam jeszcze tego 4. rzędu na tej krawędzi. Tutaj już mam skończony kwadrat, który ma wszystkie 4 rzędy. I zaczynam łączenie. Robię 3 oczka łańcuszka.
wbijam się od góry w tę dziurkę tutaj i przeciągam tę pętelkę. Teraz robię słupek tak, jakbym robiła normalnie tę krawędź. Znów ściągam pętelkę, chwytam ją palcami, szukam pierwszego słupka z tej strony, wbijam się od góry, chwytam pętelkę, przeciągam przez to oczko i znów robię kolejny słupek, tak jak powinnam go robić. Ściągam pętelkę, wbijam się od góry w kolejny słupek, nakładam pętelkę i przeciągam ją. I w ten sposób robię cały rząd, tak jak powinnam go robić przy jednoczesnym łączeniu. Kiedy dojdę do miejsca z jednym oczkiem łańcuszka, po prostu robię jedno oczko łańcuszka i tego nie łączę. W ten sposób połączone kwadraty z jednej strony tworzą taki szyf, a z drugiej strony połączenie jest praktycznie niewidoczne. Robiąc kolejny kwadrat, w ostatnim okrążeniu mogę go od razu przyłączyć do całości. Jeżeli zaczynasz dzierganie swojej robótki od zrobienia łańcuszka, proponuję Ci do wykonania łańcuszka wziąć szydełko, które jest pół rozmiaru lub rozmiar większe od tego, którym będziesz dziergać. Ja teraz mam szydełko 4,5, docelowo będę dziergała szydełkiem numer 4, natomiast sam łańcuszek wykonam sobie na większym szydełku, dlatego że to ułatwi mi wbijanie się w pętelki i sprawi, że ten dół robótki nie będzie tak mocno ściśnięty. Jak widzisz, łańcuszek z jednej strony tworzy taki piękny warkoczek, z drugiej strony ma takie pętelki. Chcąc zachować ten ładny łańcuszek na końcu robótki, wystarczy przy przerabianiu łańcuszka już ściegiem wbijać się właśnie pod to środkowe oczko od tyłu, jakby spod spodu, i w ten sposób nie zniszczymy tego łańcuszka, który jest z drugiej strony. Wbijamy się w to środkowe oczko od spodu naszego warkoczyka. Przerobiłam pierwszy rząd i od spodu mam pięknie zachowany warkoczyk. Ale jeśli nie cierpisz zaczynać robótki od łańcuszka, to wcale nie musisz. Istnieje taki sposób rozpoczynania robótek, który nazywa się foundation single crochet, half double crochet albo double crochet, w zależności od tego, jaki ścieg chcecie wykonać. Zaczynam od pętelki początkowej i wykonuję jedno oczko łańcuszka więcej niż potrzebuję dla mojego ściegu. Czyli dla ściegu słupkami potrzebuję 3 oczka łańcuszka, żeby wyrównać wysokość, a ja robię 4. oczko. I teraz podbieram sobie nitkę tak, jakbym chciała zrobić słupek. Odwracam warkoczyk, wbijam się tutaj w to oczko, podbieram nitkę i robię dodatkowe oczko łańcuszka w tym miejscu. A teraz wykonuję słupek tak, jak normalnie się robi słupek. Chwytam nitkę, wbijam się tutaj pod 2 nitki w to dodatkowe oczko łańcuszka, robię dodatkowe oczko łańcuszka i wykonuję słupek. I w ten sposób tworzę pierwszy rząd bez łańcuszka. Na koniec pokażę Ci, w jaki sposób zachowuję prosty brzeg robótki, robiąc słupkami. Zaczynam rząd od zrobienia jednego oczka łańcuszka, następnie obracam robótkę i robię słupek zaraz w pierwsze oczko. Na końcu rzędu ostatni słupek wykonuję tutaj, chwytając pod 2 nitki to miejsce. To daje mi równe krawędzie w robótce. Jeżeli te rady były dla Ciebie ciekawe, koniecznie napisz mi w komentarzu, która rada odmieni Twoje szydełkowanie. A jeżeli robisz też na drutach, to zapraszam Cię na mój kanał, ponieważ tam jest jeszcze jeden filmik, 10 rad dotyczących właśnie dziergania na drutach. Wszystkie filmiki, o których mówiłam, oczywiście podlinkowane są na dole. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy, więc do zobaczenia. Pa, pa!